Bez najmniejszej przesady, można powiedzieć, że słowo Westerplatte jest znane każdemu Polakowi. Stanowi symbol wojny obronnej, a zarazem nieugiętej postawy polskiej załogi, która mimo przeważającego naporu sił niemieckich broniła się dzielnie przez cały tydzień, choć wymagano od niej jedynie 6 godzin. Jak wyglądały kulisy tego wydarzenia? Zapraszamy na kolejny odcinek. Zmagania o dostęp do morza rozpoczęły się już u zarania polskiej państwowości. Można zresztą stwierdzić, że to właśnie w dobie piastowskiej były one najbardziej zawzięte, a Bałtyk był chyba najpoważniejszą areną ścierania się interesów polskich z interesami niemieckimi. Rywalizacja ta została zakończona w 1466 roku wraz z podpisaniem pokoju toruńskiego. Na jego mocy Polska otrzymała od zakonu krzyżackiego m.in. Elbląg i Toruń oraz przede wszystkim Gdańsk. Przez kolejne 300 lat sytuacja nie ulegała większym zmianom. Za wyjątkiem XVII-wiecznych wojen, dostęp do morza pozostawał niezachwiany. Sytuacja uległa zmianie dopiero w XVIII wieku, kiedy za sprawą rozbiorów Rzeczypospolitej państwo polsko-litewskie przestało istnieć. Polska utraciła własne państwo, a tym samym dostęp do Bałtyku na ponad 120 lat. Jednakże odzyskanie przez nią niepodległości w 1918 roku stworzyło zupełnie nowe warunki. U progu bowiem odrodzonej Rzeczypospolitej stało 14 punktów prezydenta Thomasa Wilsona, gdzie pod 13 punktem widniało stworzenie niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Odrodzenie więzi z Bałtykiem przebiegło bardzo szumnie, bardzo romantycznie poprzez tak zwane zaślubiny Polski z morzem, kiedy to generał Józef Haller wjechał konno do Bałtyku i wrzucił do tafli pamiątkowy pierścień. Nad odzyskaniem dostępu do morza od razu pojawiły się jednak bardzo szybko ciemne chmury. Wąski pas terenu, jaki przypadł Rzeczypospolitej, odrywał Prusy Wschodnie od właściwych Niemiec. Nazwany przez Berlin Der Polnische Korridor, polskim korytarzem, od samego początku stanowił kość niezgody. Na kilka lat emocje te ustąpiły, co było efektem świadomej polityki Adolfa Hitlera. Świeżo upieczony Führer nie szukał bowiem początkowo konfrontacji z Warszawą, czego najpełniejszym wyrazem było podpisanie paktu o nieagresji oraz ustabilizowanie sytuacji na granicy polsko-niemieckiej. Stopniowo jego postawa ulegała jednak radykalizacji. Upojony takimi sukcesami jak remilitaryzacja Nadrenii, Anschluss Austrii czy rozmontowanie Czechosłowacji, Adolf Hitler zwrócił swój wzrok na znienawidzony polski korytarz. Początkowo jednak Führer wykonywał różne gesty w kierunku Warszawy, proponując przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady przez sporny teren. Dalej bowiem ufał, że pierwsze uderzenie niemieckie spadnie na zachód. Wraz jednak z kolejnymi odmowami Warszawy stawało się jasne, że to właśnie Polska będzie kolejnym celem Hitlera. Zwrot ten został przypieczętowany przez samą Polskę, która 31 marca 1939 roku przyjęła brytyjskie gwarancje. Rozłościło to Hitlera, który nakazał przygotowanie planu wojny z Polską, określonego kryptonimem Fall Weiß, czyli Plan Biały. Dyrektywę wydano 11 kwietnia, lecz pierwsze niepokojące ruchy na Bałtyku nastąpiły wcześniej. 18 marca polska flota została postawiona w stan częściowego pogotowia wojennego, a 4 dni później wzdłuż polskiego wybrzeża przedefilował silny zespół floty niemieckiej, przewidziany do zajęcia litewskiej Kłajpedy. W jej skład wchodził okręt pancerny typu Deutschland, na którego pokładzie znajdował się sam Hitler. Stronie litewskiej, która zwróciła się o pomoc do Francji i Wielkiej Brytanii, a którą to prośbę mocarstwa zbyły milczeniem, Rzesza zagroziła, że zbombarduje Kowno. Osamotniona Litwa nie miała żadnego pola do manewru. Tak też 23 marca 1939 roku okręg Kłajpedy został oficjalnie włączony do państwa niemieckiego. Nad Polską zaciskały się coraz szersze kleszcze, co niewątpliwie spowodowało zwrot w kierunku sojuszu z Wielką Brytanią. Po zagarnięciu Kłajpedy flota niemiecka wróciła tą samą trasą, co spowodowało kolejne napięcie, a na samym Westerplatte zarządzono ostre pogotowie na wypadek ewentualnej konfrontacji. Niemieckie statki nie szukały jednak żadnej prowokacji, nie było ku temu żadnych podstaw, ponieważ Fall Weiß powstał dopiero kilkanaście dni później. Tak też wiosna upłynęła dość spokojnie, nie licząc oczywiście działań dyplomatycznych. Strona polska nie ograniczała się jednak tylko do dyplomacji.
Poczyniono bowiem pewne zakupy, a do polskiej floty dołączył m.in. Sęp, wyprodukowany w Holandii okręt podwodny. Do obrony przygotowywano również Półwysep Helski, na którym wybudowano schrony oraz pozycje obronne. Z prośbą zwrócono się również do naszych sojuszników. Od Francuzów chciano kupić ciężką baterię artylerii, jednakże ci odmówili. Tak też z prośbą zwrócono się do Brytyjczyków o przesłanie przez nich monitora na Bałtyk uzbrojonego w działa o kalibrze 381 mm, jednakże tej prośbie również odmówiono. Mijały kolejne tygodnie, wśród których największym wydarzeniem na polskim wybrzeżu było Święto Morza. Tym razem manifestacyjnie złożono w Gdyni i Warszawie uroczyste ślubowanie obrony praw Polski do Bałtyku. Początek lata przyniósł ruch na wybrzeżu i nie chodzi tu nawet o wypoczywających Polaków. Polscy marynarze dostrzegali ciągły ruch niemieckich statków i okrętów kursujących do Prus Wschodnich. 30 lipca 1939 roku generalny inspektor sił zbrojnych wydał rozkaz dotyczący obrony wybrzeża, który zakładał przede wszystkim obronę Gdyni oraz Helu. Siły podzielono na 3 części: morską i lądową obronę wybrzeża oraz jednostki bezpośrednio podporządkowane dowództwu. Niemieckie wojska były czujnie obserwowane przez polską flotę, ba, gdy okręty zbliżały się do siebie, to zazwyczaj oba znajdowały się w alarmie bojowym, a lufy dział miały skierowane w stronę przeciwnika. Był to zresztą dogodny pretekst do rozmaitych ćwiczeń. Atmosfera była naprawdę napięta. W nocy z 22 na 23 sierpnia naczelne dowództwo wydało rozkaz o mobilizacji alarmowej 70% stanu polskiego wojska. 24 sierpnia nadszedł kolejny rozkaz, tym razem mobilizacji większości jednostek na wybrzeżu. Przebiegała ona spokojnie i przede wszystkim bardzo skutecznie, co z pewnością wynikało z faktu, że od wielu tygodni zdawano sobie sprawę z nadciągającej wojny. Najjaśniejszy tego przykład nastąpił 25 sierpnia. Do tego właśnie dnia do Zatoki Gdańskiej z kurtuazyjną wizytą wpłynął niemiecki pancernik Schleswig-Holstein. Ten niemiecki pancernik został wyprodukowany w 1906 roku, a dokładnie 30 lat później zmieniono jego charakter na okręt szkoleniowy. Nie odebrało mu to jednak walorów bojowych, o czym najlepiej świadczy fakt, że pierwotnie do Zatoki Gdańskiej miał wpłynąć okręt Königsberg, jednakże uznano, iż jest zbyt słaby. Okręt przybył do Gdańska na bezpośrednie zaproszenie Senatu Wolnego Miasta. Celem wizyty było uczczenie pamięci poległych na Bałtyku i pochowanych w Gdańsku w sierpniu 1914 roku niemieckich marynarzy z krążownika Magdeburg. Wizyta ta, nie sprawiająca z pozoru wrażenia podstępu, została zresztą zaakceptowana przez ambasadę Rzeczypospolitej. Jedynie tajne plany dowódcy statku skrywały prawdziwy cel tej wizyty, czyli zaatakowanie polskiej składnicy na Westerplatte. Pierwotnie atak miał nastąpić 26 sierpnia i naprawdę niewiele brakowało, aby to właśnie ta data obowiązywała w podręcznikach historii. W miesiąc po opracowaniu planu Fall-Weiss, głównodowodzący Kriegsmarine, admirał Erich Raeder, wydał rozkaz związany z jego wykonaniem. Polegał on na wyodrębnieniu części sił morskich, powołując dowództwo Grupy Wschód, na czele której stanął admirał Konrad Albrecht. Albrecht wykonał rozkaz i polecił opracowanie planu kampanii. 21 sierpnia wydał rozkazy operacyjne do realizacji Planu Białego. Jego realizacja, czyli wybuch wojny, miał się pierwotnie rozpocząć 26 sierpnia 1939 roku. W zasadzie wszystko wskazywało na to, że tego dnia faktycznie dojdzie do wybuchu konfliktu. Niemieckie wojska zostały rozlokowane, a dowódca statku 25 sierpnia o godzinie 15:02 otrzymał rozkaz o rozpoczęciu działań wojennych nazajutrz o godzinie 4:30. Decyzję o wybuchu wojny częściowo uzależniono od sprowokowania jakiegoś incydentu, zależało bowiem na tym, aby przedstawić światu, że wojska niemieckie tak naprawdę się bronią przed agresją polską. Do żadnego incydentu jednak nie doszło. Dużą rolę w zmianie terminu odegrało również podpisanie 25 sierpnia przez Wielką Brytanię i Polskę sojuszu. Rozkaz przełożono na 1 września. Do tego jednak dnia teoretycznie okręt Schleswig-Holstein nie mógł pozostać w zatoce. Oficjalnie zgłoszony termin wizyty upływał bowiem 28 sierpnia. Schleswig-Holstein pozostał w porcie po tym terminie. Żadna ze stron nie komentowała tego faktu. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co niebawem nastąpi. Jakkolwiek polskim marynarzom nie można odmówić odwagi, co zresztą udowodnili przez cały okres kampanii wrześniowej, to trzeba jasno podkreślić, że przewaga sił niemieckich była po prostu zbyt duża, a obrona wybrzeża po prostu niemożliwa.
Ponadto polska flota została uszczuplona o dywizjon kontrtorpedowców w składzie 3 nowoczesnych polskich niszczycieli – Burzy, Błyskawicy, Gromu. 30 sierpnia w ramach akcji o kryptonimie Pekin postanowiono wycofać je do Wielkiej Brytanii. Polskie dowództwo uznało bowiem, że mimo wysokich walorów bojowych okręty te nie będą w stanie odwrócić losów obrony wybrzeża. Zamknięcie ich na Bałtyku przez siły niemieckie spowoduje zniszczenie polskich niszczycieli, które ewakuując się do Wielkiej Brytanii będą mogły uczestniczyć w dalszych walkach. I faktycznie, wszystkie one brały następnie udział w bitwach morskich pod polską banderą. 2 pierwsze przetrwały konflikt, 3, Grom, został zatopiony przez niemieckie lotnictwo 4 maja 1940 roku. Wracając do września 1939 roku, układ sił na Bałtyku przedstawiał się następująco. Polskie siły – około 18 000 żołnierzy, 137 dział, 1 stawiacz min, Gryf, nieobjęty akcją Pekin niszczyciel Wicher, 6 trałowców, Czajka, Jaskółka, Mewa, Rybitwa, Czapla i Żuraw, 5 okrętów podwodnych, Sęp, Orzeł, Ryś, Żbik i Wilk, 2 kanonierki, szkolny okręt artyleryjski, 23 samoloty, a do tego kilka różnych okrętów, częściowo rozbrojonych oraz statki żeglugi przybrzeżnej lub straży granicznej, nie mające jednak żadnej wartości bojowej. Z kolei niemieckie siły przedstawiały się następująco. 29 000 żołnierzy, 400 dział, 2 pancerniki, Schleswig-Holstein i bliźniaczy okręt Schlesien, 11 niszczycieli, 24 trałowce, 8 lub 10 okrętów podwodnych, 11 torpedowców, 2 okręty artyleryjskie i 120 samolotów. Różnica sił była więc kolosalna i taka musiała pozostać. Niemiecki koń trojański czuwał i czekał, aż zada historyczny cios tej wojny. Bałtyk pogrążył się w pełnej napięcia ciszy. Około godziny 4:00 Schleswig-Holstein podniósł cumy i przemieścił się do zakrętu 5 gwizdków, skąd miał dogodniejsze pole ostrzału. O godzinie 4:43 w dzienniku pokładowym zapisano: okręt idzie do ataku na Westerplatte. 2 minuty później rozległ się pierwszy strzał, a wojna stała się faktem. Załoga Westerplatte otrzymała rozkaz bronienia się od 6 do maksymalnie 12 godzin, a broniła się 7 dni, co jest szczególnie zadziwiające, biorąc pod uwagę siły, jakimi dysponowali Polacy. Gdy o 4:45 Schleswig-Holstein zaatakował polską składnicę na Westerplatte, do jej obrony wyznaczono 182 ludzi wyposażonych w jedno działo polowe 75 mm, 2 działka przeciwpancerne 37 mm, 4 moździerze 81 mm i 41 ciężkich oraz ręcznych karabinów maszynowych. Naprzeciwko stanęła niemiecka artyleria. 280 mm działo Schleswiga, a ponadto kilkadziesiąt dział średniej i lekkiej artylerii. Ponadto pamiętać należy o piechocie, szturmowej kompanii marynarki, oddziałów Danziger SS Heimwehr oraz oddziałów gdańskiej Schutzpolizei i szkolnej kompanii piechoty. Przyjęte początkowo 6 godzin, nie powinno więc specjalnie zaskakiwać. W pierwszym dniu odbyły się aż 4 niemieckie natarcia, wszystkie skutecznie odepchnięte i to przy niemałych stratach po stronie niemieckiej. Po stronie polskiej tego pierwszego historycznego dnia obrony wybrzeża zginęło 4 żołnierzy. Pierwotne zadanie bojowe stawiane załodze zostało wykonane. W zgodzie z planem nastąpić miała teraz odsiecz z Gdyni, która jednak nie nadeszła. Przeznaczony do tego korpus interwencyjny generała brygady Stanisława Skwarczyńskiego już 31 sierpnia został wycofany do rejonu Skierniewic. Jeszcze przed podjęciem walki sytuacja załogi na Westerplatte była tak naprawdę przekreślona. Drugiego dnia walk odepchnięto 2 potężne niemieckie natarcia, których zwieńczeniem był pierwszy ciężki nalot, podczas którego od 40 do nawet 60 Junkersów zrzuciło bomby zapalające, wobec których polska załoga była po prostu bezsilna. Podczas nalotu Niemcy zniszczyli polskie moździerze, przerwano połączenia telefoniczne, a zarazem uszkodzono koszary, burząc jednocześnie wartownię nr 5. Tego dnia zabito 8 polskich żołnierzy. Trudna sytuacja skłoniła dowództwo do zniszczenia akt i dokumentów, aby te nie dostały się w ręce Niemców. Kolejne dni wyglądają podobnie. Westerplatte się broni, a po stronie niemieckiej dołączają kolejne siły. Odwaga, którą wykazała załoga, tak naprawdę wymyka się racjonalnym kryterium. Jak podkreśla Jerzy Pertek w książce Wielkie dni małej floty, trwanie w beznadziejnej sytuacji na straconej placówce
bez żadnych widoków odsieczy, gdy z Gdańska dochodziło bicie dzwonów kościelnych i okrzyki tłumów manifestujących na cześć wkraczających oddziałów Wehrmachtu, było niezwykłym bohaterstwem. Ciężko się z tymi słowami nie zgodzić. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że do załogi dochodziły informacje, oczywiście bardzo okrojone, o tym, jak wygląda sytuacja w głębi kraju, a przedstawiała się ona dramatycznie, co najlepiej uzmysłowi nam mapa. W przededniu upadku Westerplatte Niemcy zdążyli zająć całe Pomorze oraz Bydgoszcz i Toruń, większość Wielkopolski, południowo-zachodnią część kraju z Częstochową, Katowice oraz Kraków. Niemcy podchodzili już pod Modlin, Skarżysko i Jasło. 7 września nastąpił ostatni dzień obrony Westerplatte. Tego również dnia Niemcy przypuścili ostatnie natarcie, które również zostało odepchnięte. Jednakże załoga była wyczerpana, a walkę należało przerwać. Około godziny 10:15 major Henryk Sucharski, który od 2 września przeżywał załamanie nerwowe, rozkazał zaprzestać obrony. Na marginesie warto zauważyć, że postawa Sucharskiego była bardzo krytyczna. Podobno już drugiego dnia kazał wywiesić białą flagę, którą jednak pospiesznie zdjęto, a dowództwo nad załogą przejął kapitan Franciszek Dąbrowski. Podobno część obrońców wyrażała chęć dalszej obrony, jednakże nie wpłynęło to na decyzję Sucharskiego, który wraz z 2 innymi Polakami udał się do Niemców. Podczas przyjmowania kapitulacji doszło zresztą do bardzo osobliwej chwili. Dowódca wojsk niemieckich, generał Friedrich Eberhard, w uznaniu męstwa Polaków pozwolił majorowi przebrać się w mundur galowy oraz zachować szablę, nomen omen, należącą do wspomnianego wcześniej Franciszka Dąbrowskiego. Obrona Westerplatte poniosła za sobą śmierć od kilkunastu do kilkudziesięciu polskich obrońców. Starsza literatura mówiła o 15 żołnierzach, nowsza mówi o 20 albo nawet 30. Jeszcze większe rozbieżności widnieją po stronie niemieckiej. W pierwszych latach po wojnie wskazywano, że polska obrona pozbawiła życia 300, a sama załoga wskazywała nawet liczbę 400 żołnierzy. Najnowsze badania redukują tę liczbę nawet 10-krotnie. Musimy jednak pamiętać o tym, że podczas walk było wielu rannych, którzy w wyniku odniesionych obrażeń mogli zginąć w niedługim czasie. Niezależnie od liczb, nie zmieniają one ani szaleństwa Niemców, którzy Westerplatte nazwali Małym Verdun, ani obrony Polaków, którzy z prostej składnicy wojskowej uczynili polskie Termopile. Kolejne w naszej historii. Westerplatte, mimo olbrzymiego wydźwięku w polskiej historii, było tylko elementem polskich zmagań. Najpierw w obronie własnego wybrzeża, a następnie w szeregach wojsk alianckich. Historię tę w bardzo wciągający sposób przedstawił Jerzy Pertek, którego książka Wielkie dni małej floty ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, a którą z tego miejsca serdecznie Państwu polecam. A póki co dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Justynę Stopińską i panią Annę Unruk-Cichoń oraz panów Kamila Kubowa, Tomasza Sadurskiego, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Piotrka Witonia, Pawła Łabno, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Huberta Walasa oraz kanał Good Times Bad Times, Rudolfa Miczkę oraz użytkownika Dźwiedziu. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.